Dzień dobry. Witam Was w trzecim odcinku miniserii o rysowaniu ulicy z wyobraźni. Do tej pory pokazałem Wam, jak przygotowuję się do rysowania z wyobraźni, tworząc najpierw notatki rysunkowe. O tym był pierwszy odcinek. Potem w drugim filmie zaproponowałem Wam 3 kadry, opisując, czym kierowałem się przy ich tworzeniu. Linki do obu tych produkcji znajdziecie w kartach oraz w opisie pod tym filmem. Następnie w głosowaniu wybraliście kadr dynamiczny, widoczny tutaj na środku. Teraz nastał zatem czas na wykorzystanie zebranych wcześniej informacji we wskazanym kadrze i stworzenie finalnej pracy, na razie w wersji linearnej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i pomożecie mi w zwiększeniu zasięgów tego kanału poprzez Wasze polubienia i udostępnienia tego materiału. Zaczynam jak zawsze od horyzontu i wielu prostych linii pomocniczych zbiegających się na nim. Dzięki temu łatwiej będzie utrzymać czystość perspektywy i nie pogubić się na dość sporym arkuszu w formacie 50 na 70 cm. Na początku mam oczywiście przed sobą szkic roboczy i staram się z grubsza przenieść go na większy format. Pierwsze linie są rysowane lekko i niedokładnie. Ołówek trzymam dość daleko od grafitu, by mieć większą swobodę w zaznaczaniu dłuższych pociągnięć. Zaznaczam tylko główne obiekty, masywy 2 wież i bramy między nimi. Mimo iż budynki są oglądane w tak ostrej jednozbiegówce, że wyglądają niemalże płasko, szukam jakichkolwiek pretekstów, by czytelnie zasygnalizować ich grubość. Podkreślam ostre zbieganie się ich boków do punktu pośrodku. Jako przysłaniające wieże pojawiają się pierwszoplanowe zadaszenia straganów. W ich przypadku nie podporządkowuję się punktowi zbiegu w bramie, by nadać pracy nieco bardziej naturalne wrażenie. Bramę przesunę jednak nieco na bok, tylko po to, by jej geometryczny środek nie pokrywał się z punktem zbiegu. To też w celu uniknięcia sztucznego wrażenia. To, co nadaje wybranemu kadrowi dynamiki, to głównie prawa strona z potężnymi arkadami w murze i schody. Zaznaczam je zatem zaczynając od kilku linii zbiegu i pionów sygnalizujących 3 filary. Filar środkowy powinien być ułożony w geometrycznym środku pomiędzy skrajnymi słupami, dlatego jeszcze za pomocą przekątnych pola pomiędzy nimi upewniam się, czy leży on we właściwym miejscu. Nadaję mu grubość i za pomocą 2 wielkich elips domykam arkadowe przejścia między filarami. Nad słupami zaznaczam jeszcze miejsca przełamania gzymsów, które dokładniej będę konstruował później. Między arkadami a placem zaplanowałem jeszcze schody, więc teraz zaznaczam ich powierzchnię kilkoma skośnymi liniami. Wszystko jest tu na razie mocno robocze, by przy ewentualnych zmianach łatwiej było pozbyć się niechcianych części. Teraz wchodzę w fazę nieco dokładniejszego szkicu konstrukcyjnego. Nie jest to jeszcze bardzo dokładna wersja detaliczna, stąd ciągle chwyt ołówka jest dość luźny. Znajduję punkty na przeciągniętych przekątnych górnej płaszczyzny wieży i konstruuję na nich okap hełmu. Na murku między wieżami rozplanowuję blankowania we w miarę równych odstępach. W takim rysunku trzeba znaleźć równowagę pomiędzy konstruowaniem a rysowaniem na oko. Z jednej strony zbyt sztywne konstrukcje perspektywiczne mogą spowodować, że praca będzie po prostu wyglądała nienaturalnie, a z drugiej strony rysowanie wszystkiego na oko szybko wywróci do góry nogami całą perspektywę, no i w pracy pojawią się zaburzenia przestrzeni. Ja najchętniej tylko z grubsza trzymam się ogólnej konstrukcji w perspektywie, a ich wypełnienia opracuję już nieco swobodniej. Różnice między takimi podejściami możecie zobaczyć w filmie o 5 poziomach rysowania. Link w kartach i w opisie. Rysując obiekty symetryczne, takie jak okna w dzwonnicy, trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na to, czy odpowiadające sobie punkty leżą na zbiegu. Czy obiekty wyglądają po prostu na równe. Każde odstępstwo od symetrii będzie tu niekorzystnie odciągało uwagę od innych części pracy. Obok okien i pomiędzy nimi od razu wysuwam części muru przed ścianę, tworząc skarpy, a po przyciągnięciu ich w dół oraz dodaniu łuku ostrego zaznaczam też mazwerk na ścianie wieży. Detale stają się coraz dokładniejsze, a kreska coraz mocniejsza, stąd ich chwyt staje się pewniejszy i bardziej kontrolujący ołówek. Lojalnie informuję, że to nie będzie łatwy poradnik. Samo rysowanie zajęło mi ładnych kilka godzin. Jeżeli szukacie czegoś podobnego, ale łatwiejszego, to więcej rysunków architektonicznych znajdziecie na specjalnej playliście, do której link zamieszczam w kartach i w opisie. Zaznaczam mocniej wystające części gzymsów oraz belkowanie i pion pilastra pod nimi. Między pilastrem a belkowaniem zaznaczam na razie po obrysie kapitel koryncki. Kto dotarł z oglądaniem do tego miejsca i chciałby zobaczyć poradnik z dokładnym rysowaniem kapitela korynckiego, niech napisze teraz w komentarzu np. rysujemy kapitel. Jak uzbierać choćby 30 chętnych, to z przyjemnością zrobię taki materiał. Pod pilastrem zaznaczam jeszcze jego bazę liniami po zbiegu.
Pod końcami łuków, obok pilastra, zaznaczam małe gzymsiki, które często pojawiają się w takich miejscach, a w przypadku tego kadru rozbiją nieco monotonne piony. Podobnie opracowuję dalszą część, dodając w ścianie dalej niewielkie łukowate przejście dostępne z poziomu placu. Schody zaznaczam za pomocą wielu linii zbieżnych, starając się zachować równe odległości między nimi i uskokowy układ w proporcjach wysokość 1 a szerokość 2. Rysowanie gzymsów i innych elementów belkowania jest bardzo podobne do schodów, z tą różnicą, że nie trzeba tu trzymać się równych odstępów między liniami, a profile kolejnych stopni najczęściej nie są prostokątne, tylko łukowate, co widać na bokach gzymsu. W miejscach, które nie zawierają w sobie tak konkretnego ornamentu, szukam wszelkiego pretekstu dla linearnego zaznaczenia powierzchni. W arkadzie doskonale nadadzą się do tego klince czy kamienie tworzące łuk. Ich krawędzie schodzą się promieniście do środka łuku, ale są przy tym nieznacznie poharatane, co oddaje charakter starego, nieco zwietrzałego kamienia. Na kursie rysunku, który sam prowadzę, często widuję u swoich uczniów błąd właśnie w takim miejscu pracy. Trzeba pamiętać, że o ile na pionowej ścianie krawędzie łuków schodzą się do środka łuku, promieniście, to pod spodem łuku wszystkie są zbieżne. I tu przychodzi mi do głowy kolejny pomysł na film o roboczym tytule. Najczęstsze błędy w rysunku architektonicznym. Co powiedzielibyście na taki materiał? Dajcie znać w komentarzu. Wieża to nieco inna bajka pod względem ornamentu. Mamy tu wyraźnie gotyckie okna, a zatem ich ościeżnice powinny składać się z wielu drobnych uskoków na wzór portali. Podobnie fryz pod okapem będzie zawierał zupełnie inne detale, jak na przykład fryz arkadkowy. Mocniej zaznaczam też spadziste powierzchnie nad skarpami oraz linię oddzielającą okap od powierzchni dachu, gdzie najpewniej byłaby zamontowana rynna. Powierzchnię dachu opracowuję za pomocą wielu, prawie poziomych linii, które dzięki ich lekkiemu pofalowaniu będą wyglądały jak kolejne warstwy dachówek. Pomiędzy pasmami dodaję oczywiście linie sugerujące podziały na poszczególne dachówki, ale nie robię tu wyliczanki i raczej spontanicznie rozsypuję tu kreski ułożone na powierzchni dachu. Podobnie lekko i spontanicznie staram się opracować kamienne podziały na ścianie. Zachowuję podziały na prawie poziome pasma i swobodnie dodaję podziały pionowe. By uatrakcyjnić sporą ścianę, dodaję jeszcze okrągłe mazwerki obok łuku i podkreślam wszelkie niepoziome podziały na ścianie. Mając tak zaznaczone ornamenty, wypełniam pozostałą część ściany podziałami kamieni. Ale bardzo staram się nie być w tym powtarzalny, rysować na przemian duże i małe kamienie, zmieniać ich proporcje, dodawać załamania itd. Dochodząc do przyziemia, rysuję najpierw kramik arabskich kupców. Zaznaczam prawie poziomy dach, rozłożone stragany, niewielkie sylwetki. Dzięki temu zyskam w pracy wiele rzeczy. Po pierwsze, zbuduję skalę. Wieża wygląda na sporą dopiero teraz w porównaniu do sylwetki człowieka. Po drugie, zbuduję typowe dla przyziemia zagęszczenie kształtów i form, które nada pracy rzeczywistego charakteru. A po trzecie, zyskam pretekst, by nie rysować ciągle zbyt powtarzalnych podziałów kamiennych, które teraz dodaję tylko pomiędzy elementami sklepiku. Na filarze dodaję drobniejsze podziały i formy przypominające tablice pamiątkowe, kierując się zasadą im więcej spontanicznego detalu w przyziemiu, tym praca jest bardziej naturalna. Podobnie do elementów przyziemia działa w pracy zieleń.
Tu dodanie sporej palmy tuż za arkadą złagodzi sztywne linie budowli i doda coś ciekawego na obszarze nieba w pobliżu dominanty pracy. Niższa zieleń pod arkadą zbuduje natomiast przestrzeń w pracy, co wciągnie widza w jej mniejsze zakamarki. Mur między wieżami jest na razie nudny, więc szukam pretekstu, by rozruszać to miejsce. Na pewno zajrzenie pod łuk arkady doda tu nieco głębi, a krzyżujące się linie sklepienia dodadzą nieco zróżnicowanych form. Poza łukami i blankowaniem zapowiada się tu niestety duża jednolita płaszczyzna, dlatego przełamuję ją czymś na kształt tarczy z herbem. Na lewo od muru planuję dodanie drugiej wieży. Będzie ona stanowiła tu raczej przełamanie form niż dominantę, więc stosuję tu spójne z całością pracy, ale nieco inne detale. Umieszczony pod okapem fryz z arkadek tym razem gładko wpada w delikatne lizeny, umieszczone przy narożnikach wieży. Okno jest tylko jedno, więc proporcja otworu do ściany jest inna niż w wieży po prawej, a hełm jest bardziej spiczasty i nie pokrywa go dachówka, tylko wymurowany jest z kamienia. Wieża nie pojawia się tu oczywiście cała, bo jest zasłonięta pierwszoplanowymi zadaszeniami straganów kupieckich. Taka była zasadnicza koncepcja tego kadru, nazwanego roboczo dynamicznym. Przełamywać oczywiste kierunki, podkreślać zbieg w głąb pracy i zbudować w widzu wrażenie uczestniczenia w kadrze. Praca wygląda przez to trochę tak, jakby była rysowana w plenerze, choć jest to oczywiście kadr wymyślony. By zadaszenia nie wyglądały pusto, zaznaczam w nich proste podziały w dwóch rodzajach. Te ułożone po zbiegach nadają zadaszeniom przestrzenności, natomiast te po łuku budują wrażenie, że są one pokryte płótnem. Rysuję w ten sposób zadaszenia w pierwszym i drugim planie, a pozostałą część wypełniam fakturą kamieni oraz detalami jedynie częściowo widocznymi zza zasłon. Pierwszy plan to w zasadzie taka martwa natura złożona z asortymentu sklepu. Poziomych mis i worków wypełnionych przyprawami, krągłych stągwic, dzbanów z oliwą, prostokreślnych skrzynek z owocami. Wszystko oczywiście ustawione blisko siebie, częściowo się zasłaniające, tak by kompozycja wyglądała spontanicznie. Na końcu opracowywania lewej strony dodaję kilka niewielkich sylwetek ludzkich z głowami w okolicy horyzontu, by podkreślić dystans i skalę. Brama wydaje się nadal pusta i nudna, więc dodaję w niej sylwetkę wielbłąda z postacią oraz zarysy dwóch żebraków pod ścianą. Cała praca wydaje się być ustawiona na mleku, dlatego koniecznie trzeba coś zrobić z płaszczyzną podstawy. Zakładam, że taki plac byłby pokryty płytami z wapienia, dlatego dodaję tu podział bazujący na liniach poziomych oraz zbieżnych w środku bramy. Płyty staram się ożywić, tak jak mur, łamiąc zbyt proste linie. Podobnie nudny wydaje mi się spód daszku w pierwszym planie. Dodaję w nim zwisający luźno sznurek, który swoim łukiem przełamie dominujące proste formy. Podobny proces trzeba teraz wykonać po prawej stronie kadru. Tu też pojawi się sporo elementów rozbijających przyziemie na drobniejsze części. Podziały na schodkach, czy postać z dzbanem pod filarem. Zaznaczone wcześniej podziały na arkadach przenoszę aż do prawej strony i chowam je nieco pod daszkiem domykającym prawy górny róg pracy. Tu kadrowanie w kamerze jest nieco mylące. W rzeczywistości praca ma nieco więcej przestrzeni na górze, a samo zadaszenie jest lepiej widoczne. W lepszej jakości możecie zobaczyć to na naszej grupie na Facebooku Kreosfera IT, gdzie dodam powiększone detale tej pracy. Link do grupy znajdziecie w opisie. Prawa strona to też oczywisty pretekst do stworzenia bogatego przyziemia. Korzystam tu z form podobnych do kompozycji po lewej stronie, choć układam je inaczej, tak by wejść z pierwszym planem bardziej w środek pracy. Za straganem dodaję jeszcze postać kupca na krześle, a za nim pionowe elementy bel materiału nawiniętego na deski.
Duża arkada zieje teraz pustką, więc by i tu dać odbiorcy nieco satysfakcji, dodają kościół w stylu bizantyjskim, pokryty ozdobną kopułą. By dobrze wtopił się w trzecie plany, dodają w jego pobliżu palmę, podobną do tej, którą rysowałem w arkadzie po lewej. A jedyną częścią budynku stykającą się z podłożem jest jego frontowa ściana z ozdobnym podziałem szczytu i portalem wejściowym. Ostatnie co dodają w pracy to spiczaste formy cyprysów łamiących zbite formy zieleni. Tak wygląda praca skończona w formie linearnej. Mam nadzieję, że jak dotąd się podobało i że jak najwięcej osób dotrwało do końca. W kolejnym filmie pokażę, jak układam warstwę cieniowania i tym samym zakończymy naszą bliskowschodnią miniserię. W międzyczasie zachęcam Was do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, gdzie znajdziecie detale tej i innych prac. Pozostawienie suba z dzwoneczkiem też będzie mile widziane. Do zobaczenia niebawem w ostatniej części.